Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Skody Octavii RS. No właśnie, RS czy VRS? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale logo Octavii RS wygląda tak, jakby miało dodatkową literkę V na początku. Dlaczego więc nie mówi się VRS? Otóż okazuje się, że się mówi, ale tylko na jednym rynku, brytyjskim. Tam podobno RS jest zarezerwowane dla Forda i modelu Focus. W związku z tym Octavia jest tam jako VRS. A co z pozostałymi rynkami? Cóż, tutaj podobno to już nie jest litera, a symbol diakrytyczny. Wiecie, taki daszek, jaki jest w czeskim języku nad S, przez co powinno się czytać Szkoda, a nie Skoda. No ale po polsku to Skoda, więc już przy tym pozostanę. Tak samo jak zostaniemy przy tym, że to Octavia RS, a nie VRS. To już trzecia generacja Octavii i trzeci raz, kiedy jest dostępna Octavia RS. Octavia RS nie trudno odróżnić od zwykłej wersji dzięki licznym sportowym dodatkom, takim jak przemodelowane zderzaki, mały spoiler na tylnej klapie, czy takie fikuśne końcówki wydechów. W sumie to są końcówki zamontowane na stałe do zderzaka, a w środku widać normalną rurę. W zasadzie to mi tak bardzo nie przeszkadza i cieszę się, że nie są to atrapy. Octavia RS ma też inne zaciski hamulcowe oraz dedykowane felgi. Pod względem wizualnym Octavia RS może się podobać, zwłaszcza w takim krwistym, czerwonym lakierze. Warto też dodać, że Octavia RS może występować zarówno jako liftback, czyli tak jak testowany egzemplarz, a także można wybrać wersję kombi. Jakiej wersji byście nie wybrali, to bagażnik będzie ogromny. W liftbacku jest to 590 litrów, a w kombi aż 610 litrów. To największe wartości w klasie. Kufer można oczywiście jeszcze powiększyć, kładąc tylną kanapę, co możemy zrobić z poziomu bagażnika. Pod podłogą znajdziemy koło dojazdowe oraz zestaw kluczy. W kufrze znajdziemy też sporo haczyków, w tym niektóre nawet rozkładane, a także gniazdo pod zapalniczkę czy specjalny plastik do odgrodzenia mniejszych bagaży. Warto też zwrócić uwagę na roletę w bagażniku. Pomysłowe. Z tyłu miejsca jest mnóstwo i to zarówno na nogi, jak i na głowę, ale to nikogo nie powinno dziwić. Wszystkie Skody zawsze z tego słynęły. I tak też jest w Octavii RS, która w środku jest dokładnie taka sama jak zwykła, niesportowa odmiana. Do dyspozycji mamy podłokietnik z 3 miejscami na napoje, a także oddzielne nawiewy, podgrzewanie tylnej kanapy, 2 USB czy mały schowek. Bardzo ładnie. Z przodu witają nas półkubełkowe fotele ze zintegrowanym zagłówkiem, które są zaskakująco wygodne. Fotel jest regulowany manualnie, tak samo jak i kierownica, która ma oczywiście regulację w 2 płaszczyznach. W środku Octavii RS poznamy po innym wykończeniu, które przypomina karbon, oraz czerwonych niciach. Nie mogło też zabraknąć oczywiście emblematów RS. Sama deska rozdzielcza Octavii RS jest bardzo prosta, łatwa w obsłudze i w sumie wciąż nie wygląda przestarzale. Oczywiście tutaj największe wrażenie robi opcjonalny, największy wyświetlacz Columbus, który jest bardzo dobry. Raz, że ekran ma świetną reakcję na dotyk, 2, że grafiki są bardzo ładne, a 3, że sam system działa bardzo szybko. Skoda Octavia RS po ostatnim faceliftingu może już mieć w pełni cyfrowe zegary, ale mój testowany egzemplarz nie miał tej opcji jeszcze wyklikanej. Mamy więc standardowe analogowe zegary z komputerem pokładowym na środku. Taka klasyka waga. Jak na Skodę przystało, we wnętrzu jest mnóstwo schowków czy przemyślanych rozwiązań, jak specjalne miejsce na parasol, kamizelkę i tak dalej. W końcu slogan Simply Clever zobowiązuje. Dobra, ale pora zajrzeć pod maskę. Dużym plusem Octavii RS jest mnogość wariantów, gdzie mamy zarówno silnik benzynowy, jak i diesla oraz napęd na wszystkie koła, ośkę, a także manuala i automat. Niestety nie da się tego mieszać jak się chce. Otóż, jak chcemy napęd na 4 koła, to jesteśmy zmuszeni wybrać diesla. Diesel to znane 2.0 TDI o mocy 184 koni. Natomiast benzyna to 2.0 TSI 245 koni. Różnica w mocy jest więc dość spora, tak samo jak i o osiągach. Napęd naprzód natomiast występuje tylko z benzyną i tutaj możemy wybierać pomiędzy automatem czy manualem. Osobiście marzy mi się Octavia RS z 4x4 benzyną, ale chyba WAG na razie nie planuje takiej odmiany. Być może nie chce sobie zrobić konkurencji dla Golfa R i Leona Cupry? Kto wie. Tak czy inaczej, pod maską testowanej Octavii RS pracowała benzynowa jednostka 2.0 TSI o mocy 245 koni. I wiecie co? Z tym silnikiem Octavia jest bardzo, ale to bardzo szybka. Od 0 do 100 przyspieszenie powinno trwać 6,6 sekundy, a ja bez problemu robiłem 6,4 sekundy. Oczywiście z procedury startu.
Bez procedury wynik jest o jakieś pół sekundy gorszy, czyli okolice 7 sekund. Wciąż nieźle. Niestety przedni napęd i mocny silnik to nieustanne szukanie trakcji. Octavia do 60, a czasem i 70 gubi trakcję, co niestety skutkuje na czasie przyspieszenia. Ale jak już się wgryzie w asfalt, to pędzi jak szalona. I od 100 do 200 robi czas na poziomie 16 sekund, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na taką moc. 280-konne nowe Megane RS z EDC robi taki sam czas 100-200 i niewiele szybciej do 100. Nieźle. A to oznacza, że pewnie testowany egzemplarz miał więcej niż te deklarowane 245 koni. Obstawiałbym bliżej 260-270 koni, bo te silniki znane są z bonusów. Znane są też z czegoś innego i nie chodzi mi tu o pobieranie oleju. Chodzi mi tu o podatność na modyfikacje. Samym wgraniem programu taka Skoda ma ponad 300 koni. 300 koni w Skodzie, to już coś. Oczywiście w przednionapędówce to nieco sztuka dla sztuki, bo z miejsca ciężko efektywnie ruszyć, ale potem jak się wgryzie asfalt, to petarda. Petarda to też skrzynia DSG, która w Skodzie sprawuje się świetnie. Bardzo szybko, redukuje błyskawicznie, a jak trzeba jest bardzo płynna, wręcz niezauważalna. Testowany egzemplarz miał też DCC, czyli zawieszenie adaptacyjne. Mamy do wyboru kilka trybów jazdy i w zależności od niego inaczej zachowuje się zawieszenie, ale także układ kierowniczy, klimatyzacja, czy niestety też dźwięk silnika. Ale do tego jeszcze wrócę. Najpierw dźwięk z rury wdechowej. Posłuchajcie tego. Słyszeliście jak warczy? Ja też nie. Niestety, ale Octavia RS nie brzmi nic. No nic a nic. I moim zdaniem to jest spora wada. Zwłaszcza, że Golf GTI czy nawet Leon Cupra już naprawdę coś tam brzmią. Są wciąż ciche, ale przynajmniej wydobywają z siebie jakiś dźwięk, mały pomruk, czy czasem nawet pierdzą przy zmianie biegów. A w Octavia RS cisza. Kompletna cisza. Na domiar złego jest ten generator dźwięków w kabinie, który w trybie sport brzmi strasznie sztucznie. Blech. To chyba jedyna wada mechaniczna tego auta. Zresztą jak czytam jakieś fora o Octaviach RS, to pierwsze co ludzie robią, to wspomniany wcześniej program i właśnie wydech. Nie dziwię się wcale. Octavia RS, jak przystało na silnik benzynowy turbodoładowany, może mieć bardzo duże wahania spalania. Przykładowo, jadąc spokojnie w mieście możemy zrobić 9 litrów. Ale jak się trochę powściekamy, to można ten wynik bez problemu podwoić, a na torze i potroić. W trasie, jadąc spokojnie, ze stałą prędkością, można zrobić wynik na poziomie 6 litrów. Przykładowo przy 140 km na godzinę auto pali 7,5 litra, czyli całkiem znośnie. Całkiem znośne, a nawet bardzo dobre, jest prowadzenie. Octavia RS ma mechanizm różnicowy waku wspomagany przez komputer. Samochód dość mocno walczy na zakrętach, ale robi to dobrze. To znaczy, że naprawdę auto można docisnąć z zakrętu. Chociaż Octavia RS nie jest super precyzyjna. Wydaje mi się, że Golf GTI zachowuje się nieco lepiej i ma bardziej bezpośredni układ kierowniczy. Ale mimo wszystko Octavia RS prowadzi się bardzo pewnie. Przed podsumowaniem pora na cennik. Podstawowa Skoda Octavia RS z silnikiem benzynowym 2.0 TSI o mocy 245 koni i skrzynią manualną kosztuje 126 800 zł. Dopłata do automatu to 7800 zł, a do kombi 4050 zł. Diesel natomiast z manualem i napędem naprzód kosztuje 130 850 zł. Dopłata do napędu na 4 koła to niemal 15 000 zł. Obecnie trwa promocja na Octavia RS i jej cennik jest obniżony o 3000 zł od każdej kwoty. Mimo wszystko wciąż uważam, że cennik Skody Octavia RS jest za wysoki. Przykładowo, mocniejsza, 280-konna Megane RS kosztuje 124 900 zł. i30N kosztuje 126 400 zł. Jest co prawda tylko o 5 koni mocniejszy, ale znacznie lepiej wyposażony w standardzie. Szkoda, że cena jest tak wysoka, zwłaszcza jak dodamy dodatki. Przykładowo, testowana Octavia RS kosztuje 178 000 zł. 178 000 zł, a wciąż nie ma na przykład wyklikanego wszystkiego, bo przecież tak jak mówiłem, brakowało cyfrowych zegarów. Dla porównania, w pełni wyposażony Civic Type R o mocy 320 koni kosztuje 161 700 zł, a jest znacznie szybszy. Jeśli więc szukacie najpraktyczniejszego hot hatcha, to musicie wybrać Octavia RS. Pod względem przestrzeni w środku czy przemyślanych sprytnych rozwiązań Octavia nie ma sobie równych. Szkoda tylko, że brakuje nieco w niej emocji, głównie przez to, że auto kompletnie nie brzmi. Jest szybkie, tego nie da się ukryć, ale niestety brak rasowych odgłosów nie pasuje trochę do hot hatcha. Aha, i co do przynależności Octavia RS do grupy hot hatchy. Słyszałem opinię, że Octavia RS to nie jest hot hatch i nie aspiruje do bycia takiego. No cóż, ja mam inne zdanie. Octavia RS to nic innego jak Golf GTI ubrany w inne szaty.
a przecież Golf GTI uważany jest za prekursora hot hatchy. Czyli moim zdaniem Octavia RS też jest hot hatchem.